Dokładnie rok temu, przemierzając Polskę rowerem, razem z Olą wpadliśmy na pomysł, aby zakupić swój pierwszy samochód terenowy i przystosować go do podróży w odległe zakątki świata. Nie sądziliśmy, że uda nam się tak szybko zrealizować ten cel i znaleźć przyjaciół, którzy razem z nami będą chcieli podjąć taką przygodę. Ten film jest naszym wspomnieniem o eksploracji gór Rumunii oraz początkiem realizacji marzeń o podróżowaniu po całym świecie. Witamy wszystkich serdecznie, tak jak słyszeliście ze słów wstępu w intrze do tego filmu. Jedziemy na naszą pierwszą wyprawę offroadową. Tym oto starym dziadkiem, 20-letnim. Mam nadzieję, że to wszystko się uda i nasz Land Rowerek nie zawiedzie. Ale nie przedłużając, idziemy dopakować ostatnie rzeczy. Żeby zachować płynność tej opowieści, zacznę od przedstawienia uczestników wyprawy. Oglądając poprzednie moje filmy, na pewno wiecie, że wszystkie dotychczasowe przygody realizuję razem z moją dziewczyną Olą. Naszą wyprawową rodzinkę od nieco ponad roku uzupełnia natomiast nowy członek ekipy, a jest nim nasz psiak Nala. Nala jest młodym seterem irlandzkim, uwielbiającym jazdę samochodem, która zawsze dla niej zwiastuje nową przygodę i możliwość wybiegania się po bezkresach pól i lasów. Drugim samochodem natomiast jedzie Marcin. Z tym człowiekiem znam się od najmłodszych lat. Razem przeżyliśmy niejedną wspólną przygodę oraz wspólnie realizowaliśmy projekt Monkey Line, w którym relacjonowaliśmy nasze narciarskie poczynania górskie po tatrzańskich żlebach i lasach. W samochodzie razem z Marcinem na naszą wyprawę jedzie również jego dziewczyna Asia, dzielnie koordynująca przebieg trasy oraz kolejny psiak ekipy, czyli Draka, niezastąpiona towarzyszka podczas polowań Marcina oraz świetnie pływa. Proszę bardzo, nasi uczestnicy naszej wyprawy. Do samej granicy Rumunii mamy niecałe 400 km. Natomiast nasz cel oddalony jest ponad 700 km od naszego miejsca zamieszkania. Wybieramy się na południe kraju, aby eksplorować ponad 2000 szczyty karpackich gór. Tradycyjnie Land Rover musiał pokazać swoje. Na szczęście to jakoś pierdoła. Dojechaliśmy, lecimy, zostało nam jeszcze gdzieś 300 km do dzisiejszej miejscówki, a dzisiejsza miejscówka będzie fajna, będzie nad jeziorkiem, ale to wam pokażemy rano. No, także trzymajcie kciuki, żebyśmy i tam dojechali. Nasza wyprawa startuje późnym popołudniem, tak więc docieramy o 1:00 w nocy i 11 godzinach podróży, nie widząc jak pięknie jest dookoła miejsca, w którym spędzimy pierwszy nocleg. Jesteśmy na miejscu, jacyś ludzie wokoło, więc będziemy mówić cicho, ale jest 1:40, rozkładamy namiot, idziemy spać i widzimy się jutro. Marcin tutaj też rozkłada. Dzień dobry. Siemanko. Dojechaliśmy Asia zmęczona po podróżą, 11 godzinach No. drogi, ale ale warto, nie? póki co chyba warto. Zobaczymy jak będzie rano. Droga 25. Jesteśmy w środku. Pierwszy nocleg w życiu w namiocie dachowym, ale jest tu mega dużo przestrzeni. Pewnie. Ja coś czuję, że będziemy spać jak zabici po tej podróży. No na pewno. Idę spać, widzimy się jutro. O kurde. Ale jest widok. Co macie? No co?
Proszę bardzo, widzimy się o poranku. Obiecaliśmy piękny widoczek. Znam to. Czeka pieso. Generalnie przygotowujemy śniadanko. Dzisiaj będzie jajecznica na boczusiu. Po śniadaniu. Jakieś glizdy tam. Po śniadaniu się pozbieramy i pojedziemy. Jeszcze generalnie nie do końca wiemy gdzie. Natomiast jedziemy w góry. Liczymy na to, że to będzie gdzieś tam, po drugiej stronie tego jeziorka. Natomiast musimy się wrócić tą drogą, którą przyjechaliśmy tu w nocy. No i szukać terenu do eksploracji. Generalnie to tutaj dzisiaj odbywa się konkurs na najlepszą jajecznicę. Tutaj kandydatka z jednej strony, profesjonalna patelnia, zamaszyste ruchy ręką, no wspaniała technika. Natomiast z drugiej strony po prostu równie zamaszyste ruchy ręką ze swojskich jajeczek, ale uwaga, swojskich, jeszcze takich dokupkanych. Od pani Helenki. Pani Helenki, pozdrawiamy serdecznie panią Helenkę. Konkurencja już wcina. A my jeszcze kręcimy. Ogłaszam wyniki konkursu, nasza jest lepsza. No. Wodku, ale będzie to smakować, ja cię pierniczę. Panie, proszę tu ciśnienie spuszczać. Idziesz ze mną? Ogólnie z takich informacji jeszcze jak już nagrywasz, to zapomniałem kabla do drona i ubolewam z tego powodu. Ale może coś wymyślimy. Na razie jest nam przykro. Nie przejmuj się. Wszyscy na ciebie liczymy. Na razie ujęcia z GoPro muszą Póki być co tak zawiodłeś 3 osoby. Miał być professional filmmaker, a jest... A jest jak Taka jest widać. Marcina jak spuszcza. Na tym spuszczasz? Tak. No co, generalnie udało nam się fajnie wypocząć, zrobić fajny nocleg na tej miejscówce tutaj nad jeziorem. No i teraz jest plan, żeby jechać dalej, na Połoniny już gdzieś wyżej. No spocik był dzisiejszej nocy przedni, spaliśmy w namiotach, pozbieraliśmy auta, spuściliśmy powietrze w kołach. Karol spuścił na 1,5? No. Na 1,5, ja na 1,7, zobaczymy co z tego będzie. Jak się będzie jeździć, no i jedziemy, lecimy na Połoniny, albo zostaniemy dzisiaj na noc w górach, albo zjedziemy i kolejnego dnia ruszymy na następne Połoniny. No to zobaczymy. Także Generalnie rejon transfogarski uderzamy, nie? dokładnie. No, ale jedziemy tą drogą, którą żeśmy przyjechali, taką dość długą lasem, żeby złapać kontakt, bo w sumie nikt z członków rodziny nie wie, co się z nami dzieje, bo tu kompletnie nie ma zasięgu, także jak ktoś chce się odciąć, to tu jest mega miejscowa. No i co? Lecimy. Jedziemy. Mamy taką tamę, słuchajcie, gdzie jeszcze, kurde, nie widzieliśmy tego widoku ogólnie, ale to jest taka przepaść, patrz. Jakbyśmy mieli drona, to by było niebiańskie ujęcie, no ale nie wziąłem kabelka. Po nieco ponad godzinnej jeździe asfaltem docieramy do miejsca, skąd zaczyna się nasz pierwszy cel wyprawy. Wtedy jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, jak intensywny będzie to dzień i jak bardzo jazda po górach przerośnie nasze oczekiwania. No więc tak, jak widać, zaczyna się dopiero teraz zabawa, więc teraz coś konkretniej będziemy do Was gadać, nagrywać. Załatwiamy potrzeby wszelakiej maści, spuszczamy trochę ciśnienie i ruszamy do góry, żeby pocisnąć na Połoninki. Nie wiem, czy to będzie widać na tej nagrywie tutaj, ale generalnie tam już są Połoniny, więc dzisiaj jest plan, żeby wyjechać na ponad 2000 metrów, więc będzie grubo. Ale chyba wcześniej sobie zrobimy przerwę na jakieś jedzenie.
Wyjechaliśmy na pierwszą połoninkę i mamy dzisiaj pierwszy taki porządny, gotowany obiad. Tutaj mamy nasz piknikowy spot. Ola, dzisiaj szef kuchni. Co nam dzisiaj szef kuchni poleca? Dzisiaj tutaj upichciliśmy makaron. Najpierw pociesaliśmy mięso. Pierwszy złapaliśmy kurę. Mówić troszkę z takim akcentem. Wbrew wskazówek zegara to wzbogaca naszą symbiozę z Aha, sosem. no tak. Tutaj piękne połoniny rumuńskiej dżungli. Zapraszam Was serdecznie. Kuchnia brata Alberta. Dobra, ja każdemu podokładam. Podawaj na razie. Tak. A to Wygląda. będzie pięknie wyglądało, jak my tu dajemy po prostu. Już czuję, że wiesz, widzowie to będą chcieli oglądać. Jak się myje. Jak te resztki jedzenia zmywamy. No, ale generalnie obiadek był przepyszny. Tak. 10 na 10. No dobra. Także tutaj podziękowania dla pani Eli za ogarnięcie nam dzisiejszego obiadu. Tak. To był naprawdę przepyszny. No powiem Wam, że jest kurde kosior. Jak nie wiem, patrzcie. Gdzie wyjechaliśmy. Droga dalej ciągnie się do góry. Wyjeżdżamy połoniną, takimi drogami szutrowymi. Znaczy szutrowymi, kamienistymi, to mega duże. Nie lecą duże, psy, nie lecą. Są te kamienie. No i generalnie planujemy dojechać na tamtą górę. Góra ma 2158 metrów. No i będziemy tam za, myślę, jakieś do pół godzinki. Te nagrania mogą nie oddać powagi miejsca, natomiast trasą, którą ponurzaliśmy do góry, była naprawdę stroma, a w dodatku w większości prowadząca po luźnych skałach z zakrętami, gdzie zewnętrzne koło skręcało zaraz nad przepaścią. Niemniej jednak bez żadnych problemów po drodze udaje nam się zdobyć szczyt Hvalfjordtarku. Wyjechaliśmy na Hvalfjordtarku, ale spadamy stąd, bo jest mega zimno. Wieje. Jedziemy na dół i zobaczymy, gdzie można dzisiaj przekimać. Połoninki, wszędzie dookoła połoniny, niesamowite w ogóle przeżycia i no miejsce tak nieprawdopodobne i fakt, że legalnie można tu wjechać samochodem, pojeździć i poobcować z przyrodą jest po prostu abstrakcyjny, więc
co panie, biorą? Wydawało się, że sielaneczka będzie, ale tutaj na koniec jeszcze nas szkoli. Dobra, do mnie. Dobra. Prosto. Tu. Tu. Aha, prosto. Do mnie. Dobra, tam. Stop. Do mnie. No. Tu. Tu. Do mnie bardziej. Dobra, i łam się tam. Dobra. Okej, tam cały. Bo tu masz skałę, złapiesz zderzakiem zaraz. Dobra, cały. Dobra, przejdzie. Jeszcze. Możesz bardziej? Bo tu masz skałę pod kołem. Jeszcze pełen skręt. O. To czekaj, tą skałę chyba pchniemy. Chodź. Dobra, skała usunięta. Zobaczymy. Okej. Cały. Ile da rady tam, to dawaj. Dobra. Okej, tu u mnie jest okej. Możesz tutaj, jak chcesz, też wyprostować, nie? Jak ci tam brakuje? Dobra. Góry nie tylko podczas jazdy potrafią zaskoczyć. Wydawać by się mogło, że powrót to będzie formalność. Tymczasem największa trudność, jaką spotkaliśmy, to właśnie pod koniec dnia. 30-kilometrowa trasa po górach zajęła nam ponad 10 godzin. Powrót rzadko używaną drogą zrywkową. Nawet nie mieliśmy sił już tego nagrywać. Prosto. Dobra, i teraz już możesz. No nie powinien spaść, ale wiesz, właśnie to jest to, co ja wcześniej miałem. To co? Możesz spróbować. Karol rozpakowuje namiot, bo dojechaliśmy na spota do spania. Karol, co powiesz na temat dzisiejszego Nie dnia? no, kurde, wyrypa życia, taka przygoda, dobrze, że się już skończyła. To było naprawdę mega intensywnie. Kurde, takie połoniny, ja czegoś takiego nawet na filmach za bardzo nie widziałem, także to będzie grubo, no. W sensie jest grubo, a to dopiero pierwszy dzień, to łopie, ja nie wiem. Tutaj widzieliście miejsce na dzisiejsze spanie. Rzeczywiście, tak jak Karol mówił, no było mega grubo. Przejechaliśmy w sumie nie tak dużo kilometrów, bo niecałe 30 po tych górach, a zeszło nam calutki dzień, natomiast połoniny, skały, no cuda. Zupełnie inaczej to wygląda na YouTubie, zupełnie inaczej niż wygląda to na żywo. Dwa różne światy. Ja takich ogromnych przestrzeni no mega dawno nie widziałem. Genialny dzień. Rozkładamy namioty, odpoczywamy. Jutro lecimy dalej, zobaczymy co dzień przyniesie. Też byśmy chcieli zrobić jakiś chill day. Także no Karol tak samo tutaj jest za tym. No więc, jak widzicie, ustalamy kolejny dzień trasy. Dzisiaj już chcemy troszkę sobie wychillować, bo wczoraj było strasznie intensywnie. Było 10 godzin jazdy w terenie, w takich górach, jakich nigdy nie byliśmy samochodem. U nas po takich wysokościach można tylko z buta sobie pochodzić, więc jest to dosyć ciekawe doświadczenie. Także dzisiaj jedziemy nad jakieś jeziorko, co prawda no dość kawałek, bo prawie 100 ile? 140 km? Jakoś 128? 128, ale jeszcze po drodze musimy jechać do sklepu, ogarnąć jakieś... Zaopatrzyć się na jakieś śniadanko. Dokładnie, bo już nam się trochę te zapasy z Polski kończą. No i resztę jedziemy na to miejscu, więc pewnie się widzimy tam. Będziemy pochillować. Dokładnie, jakby coś fajnego było po drodze widać, no to będziemy nagrywać, ale jak na razie sobie jedziemy na spokojnie. Znaleźliśmy przy drodze taką fajną miejscówkę ogólnie, więc sobie zrobimy tu chwilę przerwy, a może się wykąpiemy, chociaż no straszny syf tu generalnie, dużo śmieci. Straszne są śmieci, kurde, takie fajna miejscówka, w ogóle nad rzeczką, zjeżdża się z drogi, no i zobaczcie. Mamy taki karton jak ja mam. I generalnie wszystko to, co powiedziałem o Rumunii wcześniej, to tak, no nie jest do końca jednak, natomiast nie jest tak źle jak mówią, ale no doskonale nie jest, gdzieś tam jednak się trochę musiło utrwać. Długo wyczekiwany moment, pierwsza kąpiel na wyprawie, znaleźliśmy sobie taką miejscóweczkę, no i sobie weźmiemy taki miły prysznic.
Pieski sobie popływają i będą miały też radoszkę. Nie, Draka? Uwaga! Ale zarobiście! To nie ja, to moja sauma. Przepraszam, próbuję mi partrecki. Teraz kolejna dziewczyny. Ola, jeszcze od Ciebie mi brakuje relacji. Jak dzisiaj woda? Bardzo przyjemna, bardzo orzeźwiająca i w ogóle zajebiście. Zajebiście jest. Ja się już słyszę, bo trochę chłodno, jak tak podwieje. Można udawać, że jest się nie wiadomo jakim szamanem, natomiast możliwość umycia się po 2 intensywnych dniach jazdy jest naprawdę kojąca. Wyruszamy w dalszą drogę, spotykając jedynie niczym niewzruszone biegające samopas krowy. Droga coraz bardziej staje się dzika, a do najbliższej cywilizacji mamy ponad 30 km. Gdyby się ktoś zastanawiał na jaką górę teraz wjeżdżamy i gdzie się wspinamy, to odpowiadam dość krótko, że to jest rumuńska droga krajowa. Tak to mniej więcej wygląda. Shooter, dziury, trochę asfaltu gdzieniegdzie, no ale takie są te uroki. W dużych miastach w ogóle tego nie widać, na peryferiach widać to aż nadto, ale to chyba cały urok i cała właśnie przyjemność, po to się tu przyjeżdża. Właśnie dużo się mówi o różnych opuszczonych takich budynkach w Rumunii. I jadąc tą drogą tutaj prawie 30 km, taki opuszczony budynek. Ciekawe. Takie miejsce. Ale to... Tego to żeśmy się nie spodziewali, że aż taka miejscowa nam tu siądzie. Ja cię kręcę. Kompletna dzicz, kompletnie tu nikogo nie ma, tylko my nad takim olbrzymim jeziorem. Swobodny dostęp do wody tutaj. Jaki kolor w ogóle. Nie no, ale patrz jaka głębokość w ogóle, chłopie, tu się, wiesz, kąpiesz normalnie, człowieku. Zajebiście. Tu miejsce na ognicho, a tam jest ta tama, którą mieliśmy. Co ja właściwie mogę dodać? Niesamowite jest to, że nadal można znaleźć tak piękne miejsca całkowicie bezludne. Po raz kolejny dodam, że przerosło to nasze wyobrażenie o tym kraju i o tej wyprawie. Następnego ranka wyruszamy w góry, aby dalej szokować się tym, jak świetny był to pomysł, aby rozpocząć swoją przygodę z podróżowaniem terenówką. Dzisiaj wstaliśmy rano na miejscówce nad jeziorkiem, którą widzieliście wczoraj. Jak się rozłożyliśmy, zjedliśmy śniadanie i jedziemy w góry, jedziemy na Połoniny. Na razie się przedzieramy troszkę przez taki las, przez taki w sumie trochę gąszcz. Teraz akurat tego nie będzie widać, ale pokażę Wam jakie są tutaj mniej więcej krajobrazy. Jak widzicie, dość gęsto tutaj się robi. Jedziemy takimi krzaczorami. Ale no droga jest generalnie, no zobaczymy co to będzie. Chyba będzie przygody trochę dzisiaj. Ogólnie jak widzicie zmiana, ja sobie za aparacikiem siedzę, a Ola sobie jedzie, bo droga jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna. Takie wyrowisko, między koła trzeba będzie to wziąć i takie spinanie w górę, ale podejrzewam, że to raczej nie będzie jakiś problem. Zobaczymy. Dobra, możesz jechać. No, myślę, że tak idziesz dobrze. Prosto koła. Ok. W tamtą. Dobra, prosto koła. Prosto. Stop. I odbij trochę w twoje lewo. Dobra, jeszcze. Dobra. I teraz podjedź.
Dobra, i prosto. I prosto. Dobrze, dobrze. Okej, czekaj. No. Jedziesz. W lewo, znaczy sorry, czekaj, stój. W twoje prawo. Okej, jeszcze. Dobra. Okej. Jeszcze. Okej. No. I prosto. I tam teraz trochę. Dobra, czekaj, zobaczę jak tam tylnie. No, bo tylnie się nam będzie tu zsuwać. Na mnie daj. Dobra, spoko. Ono będzie się zsuwać, ale to nic. Dawaj tam teraz. Tam. Dobra, i tutaj w prawo odbij. Twoje prawo. Okej. I w lewo teraz twoje. Dobra. Poszło. Na razie idziesz idealnie. Czekaj. Cofnij się do tyłu, dobra, tyle. I teraz koła twoje prawo. Jeszcze kawałek. Jeszcze śmiało, dobra, prostuj. Trochę mniej. Dobra, tyle i teraz jedź prosto. Dobra. Teraz czekaj. Dobra. Zajebiście idzie. Trochę prawo koła. Dobra, i tu w prawo. Dobra, już. Jak tam, Asiu, jak ci się jedzie? My sobie dyskutujemy z Karolem, planujemy jeszcze trochę trasę. Tutaj mamy takie fajne pinezeczki i sobie rozkminiamy mniej więcej gdzie i jak to mamy jechać. Wyjechaliśmy na taką fajną połoninkę. Ola tutaj pewnie lepiej to pokazuje wszystko, bo my jesteśmy marnymi tutaj reporterami. Jedziemy, trochę się nam kiepści pogoda, nie? Tak jest. Ale może to jest takie przejściowe. Znaczy wyglądają to na takie chmury nie deszczowe, tylko takie po prostu no, masywy, które się gdzieś tam tutaj przesuwają. Mam nadzieję, że nas nie złapie, bo o ile w lesie było spoko i jakby bezproblemowo, to na takiej trawie, na takiej glinie jaka tu jest, na naszych oponach, bez szans na mokrym, więc będzie trzeba bardzo Ciężko uważać. by było, ale Także może to wytrzyma. Myślę, że wytrzyma. Dobra, jedziemy dalej. Ogólnie, no już tam niedużo nam zostało do góry. Na sąsiednim stoku wypas owiec to taki dość konkretny, nie? Marcin ogląda. No jest tych owiec tam ładnych. No. Dużo takich muszek tu lata ładnych ogólnie. paręset. Nie może się pies doczekać, co? Nie może się pies doczekać gonienia po polance. No tak. Jest całkiem przyjemnie, co? Jest bajeczka. No na jakiej my wysokości jesteśmy? Jakieś 1600 metrów mniej więcej. 1630 niby pokazuje, no. Sztuki stoją. Ale ogólnie chcemy wyjechać tam wyżej. I jak widzicie, jest jeszcze trochę śniegu w górach i od razu zmienia się temperatura.
jest o wiele chłodniej, dlatego mamy zamknięte okna. Za nami jedzie Sinel i jedziemy powoli do góry. Wyjechaliśmy na taką mega górę. Jesteśmy na 2000 metrów, w sumie praktycznie równych. I obczajcie sobie, no naprawdę skała Króla Alvaru Muńska to jest przy tym, no chyba jakieś przedszkole. No jest super. Dzisiaj wydaje mi się, nie wiem czy to już to, żeśmy się trochę przyzwyczaili do tej jazdy, ale wydaje się ogólnie, że taka pewniejsza jest ta jazda, w sensie no Znaczy, nie ma jakiejś spiny. Był dzisiaj całkowicie taka luźna jazda, w zasadzie Było no, technicznie, ale w naprawdę lesie, nie? trochę bardziej nie w jest aż lesie. tak fajnie. Było kilka takich wyrw, gdzie no nie wiem, na węższych kołach albo na mniejszym kole byłoby trochę ciężko. Ale tak to bezproblemowo, nawet mniej pomotanym autem, oprócz tego miejsca jednego, gdzie można było, nie wiem, śmiało trapy podłożyć, to bez problemu się wychodzi, także jest lajtowo. No i tak wygląda ta miejscówka, jeszcze raz Wam pokażę. Ej, pomachajcie! No jest bajeczka. I po wyjeździe z lasu udało nam się wyjechać na Połoniny. Wyjechaliśmy na fajny szczyt, koło 2000 metrów. Na szczęście dron wytrzymał i baterii tak dosłownie na styk starczyło i udało się Karolowi to nagrać, więc chwała mu za to. Mam nadzieję, że super to wyszło, bo jak podglądaliśmy na telefonie, wygląda kozacko. No i teraz sobie zjeżdżamy w dół. Po drodze znaleźliśmy fajne miejsce i tam myślę, że sobie ogarniemy chwilę przerwy, zrobimy obiad, ugotujemy sobie coś na dzisiaj i potem pojedziemy dalej w dół, żeby już przygotowywać się do miejsca, gdzie jutro będziemy eksplorować góry, ale chyba dzisiaj też będzie taki raczej luźne popołudnie i sobie posiedzimy po południu czy wieczorem, bo już tak naprawdę zjeżdżamy z gór, a jest godzina 14:30 lokalnego czasu, więc bardzo spoko. No jest. Organizujemy się w takim miejscu, sobie jemy obiadek. Całkiem fajne by tu było miejsce na nocleg generalnie, ale my jedziemy do następnej miejscówki, nie? No, jedziemy. Tylko musimy ogarnąć dwie. Zobaczyć, co w ogóle jutro mamy do zrobienia. Musimy gdzieś zjechać do lepszego zasięgu, sprawdzić trasę na jutro, sprawdzić, gdzie możemy dzisiaj spać. No ale tu sobie po zjeździe z Połoniny odpoczniemy chwilę, gotujemy obiad. Dzisiaj makaron. Makaron Szef z kuchni pesto. poleca. Tak jest. Także... Co będzie jedzone? Makaron z Pokaż. pesto. Najlepszy posiłek studencki. Ugotować makaron w słonej wodzie. Polecasz, nie? 10 minut, I to winko tylko jeszcze później pijemy. wrzucić, zamieszać i I pysznie ogień. makaron. Dobrze. No, makaron z pesto. Zarobiście. Sztos. Nakładaj. Zajebista sprawa. Proszę bardzo, tutaj przyłapana. Tak. Kobiczki Zaczynamy teraz jazdę jadą, w żeby końcu nie było, że tylko konkretną. my. Dokładnie. Nie? A nie jakieś szybkowanie. Dobra. A, ja się jeszcze wysikam. Dobra, już też naszej bestii. Jak się jeździło, jak się jeździ? Dobrze, bardzo fajnie. No to fajnie. Nie wiem co mam powiedzieć No więcej. nic dodać, nic ująć, dobra. Ale ma tutaj, nazyłaś, że za zbyt mało czasu poświęciłem na nagrywanie jej jazdy świetnej. Patrzę, że jaką kałużę teraz będzie przejeżdżać. W aucie przed nami jedzie Asia, w aucie tym jadę ja, czyli odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. No i tyle by było z mojej wypowiedzi. Super to powiedziałaś. Ale generalnie cały czas jedziemy taką drogą. O, jakieś bardzo długo już jedziemy taką drogą, bo obkrążamy jakąś górę. No i generalnie zjeżdżamy do miasta, do jakiegoś sklepu, do Kauflandu, żeby zaopatrzyć się.
Znaczy nie wiem, czy to jest Kaufland, no po prostu sklep, Wczoraj żeby był Kaufland. zaopatrzyć się w jakieś po prostu produkty na, Na po prostu śniadanko, na jutro. na kolejne I dni. żeby zatankować autko. Dokładnie, bo dzisiaj na takim lekkim stresie jechaliśmy, że nie dotankowaliśmy bezpośrednio przed górami, no i wiadomo, żeby starczyło, ale zawsze lepiej mieć dotankowane, bo nigdy nie wiesz, no jak to wszystko się tam potoczy, no nie? Winterland, tell me all your secrets. Feel me. Kończymy kolejny intensywny dzień. Tym razem nie nagrywamy naszego obozowiska oraz poranków. Tą chwilę zostawiamy dla siebie. Cel następnego dnia to słynna Transalpina oraz kolejny szczyt i nocleg w górach. Przenieśmy się na chwilę na Alaskę. To znaczy nie, w zasadzie to dalej Rumunia. Ale przyznajcie, że klimat zrobił się iście amerykański. Tak właśnie wygląda Transalpina. Możecie tutaj zaobserwować charakterystyczne żółte pasy, które w jasny sposób wyróżniają tą niesamowitą drogę, która wspina się na nieco ponad 2000 metrów, idealnym asfaltem. Nie ma się co dziwić, że jest to jeden z najpopularniejszych celów podróżniczych Rumunii. Dzisiaj jedziemy Transalpiną, no jest generalnie mega. Widzieliście pewnie przed chwilą, albo za chwilę zobaczycie jak to kozacko wygląda. Zakręty, fajne żółte pasy, w ogóle takie jak gdyby niecharakterystyczne, jeśli chodzi o Europę. No i przepiękne widoczki, odwrócę wam właśnie zaraz. Przyjechaliśmy sobie tutaj i planujemy bardzo turystycznie kupić sobie jakieś suweniry. Idziemy na pamiąteczki zobaczyć. Może mają jakieś naklejki z trasy? Zdecydowaliśmy, że tutaj po prostu kupujemy sobie pamiątkę. O, kubeczek Land Rovera to jest to. Pierwsza wyprawowa naklejka prosto z Transalpiny. Gdzie te naklejki? No, o tak, idealnie. Super. Tutaj? Sztos. Ale jest mocna ta naklejka. No, o to chodzi. Z Transalpiny zjeżdżamy do lokalnej knajpki. Spróbować tutejszych specjałów kuchni rumuńskiej. Musimy przyznać, że w tym przypadku jedzenie w znacznej mierze pomagają nam zjeść nasze psy, które także nieco wybrednie do niego podchodzą. Natomiast mniej wybredne okazują się tutejsze zwierzaki, które nie pozwalają nam zmarnować zamówionego przez nas jedzenia. Zjechaliśmy świeżo po obiadku z Transalpiny, jedziemy już na Połoninkę i trochę nas buja. To tak nie za zdrowo po obiadku. Ja mam coś w ogóle, ekran chyba. Ale na razie bardzo fajnie, sucho rano padało, baliśmy się, że ta trasa może być trochę odrobinę, może być mokro, niebezpiecznie, ale jest bardzo atrakcyjnie, więc na chillku sobie Atrakcyjnie. jedziemy. Tak Mogę jest. iść. Piesek też jest gotowy na przygodę. Adventure. Jedziemy. Wyjechaliśmy na Połoninki i generalnie są mega fajne. Takie zupełnie nietechniczne, bardzo płaskie, trawiaste. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i tak to właśnie po obiadku i mamy towarzystwo, całkiem fajne. Wygląda nam mega sympatyczne. Mam nadzieję, że mnie nie urże. Nie urżesz mnie? Nie żyj mnie. Co? Fajny, że jest chłopak. Chłopak czy kobyłka? Oj, chłopak! Kolegę mam takiego. Ziomalek. Ale super! Ale fajny jesteś. Super. I tak zdobywamy kolejne połoniny. Tym razem to ja zajmuję fotel pasażera, a Ola dzielnie zdobywa swój pierwszy 2000 szczyt rumuńskich gór.
Jest rider. Oh, the storm. Na GoPro pewnie tego nie widać, ale dość tak jest. Na górę, dobra. Na koncie swoją pierwszą płoninkę, elegancko. No, powiem ci, żebyś tam nigdy nie wjechała. Elegancko. Wyjechaliśmy na Połoninę ponad 2000 metrów następną. Tam jest przepiękna pogoda i przed chwilą mieliśmy cały czas takie coś i zobaczcie co się dzieje i co idzie. Idzie taka pompa, że trzeba stąd spadać. Chcieliśmy tutaj, miała to być nasza miejscówka na dzisiejszy nocleg, natomiast no w górach, jak wiecie, pogoda jest mega zmienna. Zaraz popada, zrobi się ślisko i tymi połoninami w dół na naszych oponach będzie dramat. Zresztą na jakichkolwiek oponach by się nie jechało. Ja mam Ateki, co prawda nówki sztuki, natomiast no to są BF Goodriche po prostu. Karol ma opony MT, Cooper Discoverer STT Pro. Tak, dokładnie, to są Pro, nie Maxy, żeby nie pomylić. No to są MT-ki, natomiast tak czy siak w dół by nas strasznie wiozło, bo jechaliśmy po takich kolejnach błotnych, więc byłoby słabo. Także pokażemy Wam jeszcze widoczek i niestety musimy stąd zjeżdżać, ale po drodze tak sobie delikatnie dyskutowaliśmy na temat miejscówek właśnie do spania i znaleźliśmy fajne miejsce i myślę, że tam dzisiaj przenocujemy. Jak widzicie, dość konkretnie się rozpadało, a my tutaj będziemy zaraz szukać miejscówki na spanie. Wróciliśmy się z tej góry i tam troszkę wcześniej mamy takiego fajnego spota na spanko, tylko kurde strasznie wieje i nie wiadomo co to robić, ale zobaczymy, może coś się wymyśli. Idziemy tu z Marcinem w poszukiwaniu drewna na ognisko, jest trochę mokro, więc to no, będzie oczywiście niezbyt łatwe, ale Generalnie mamy trochę lipę, wieje dodatkowo. Zlał deszcz, a poza tym samo próchno leży, ale coś pozbieramy, przynajmniej jakichś patyków. Mamy ognika, Chyba, że tam pójdziemy bardziej głębiej w te drzewa. Tak zrobimy. Mimo niesprzyjających warunków udaje nam się rozpalić ogień w omówionej wcześniej miejscówce i spędzić naszą ostatnią noc w rumuńskich górach. Plan na ostatni dzień działania to słynna trasa transfogarska. Wydawać by się mogło, że najtrudniejsze zmagania terenowe mamy już za sobą. Nic bardziej mylnego, o czym za chwilę się przekonacie. Mamy taką piłę, która nie zawsze odpala. I w sumie jest wyjście z tej sytuacji, bo nie musimy tu jechać, ale jest duży skrót. A drzewo jest na tyle spore, że w ogóle chyba rzadko tu kto jeździ. Na tyle spore, że wyciągarą tego nie przeciągniemy, więc spróbujemy przerznąć, jak nie to się wracamy, bo nie za bardzo tu widzę objazd. Oczyszczone, zobaczymy jak jest dalej. Piłę mamy trochę płoną, ale już wiemy, że na następny wyjazd piłę trzeba jakoś porządnie. No. Zobaczymy co będzie dalej, nie? Buty trochę średnie na tego typu działania, ale trudno. Tam mamy taki do góry podjazd, dość stromy, na GoPro tego pewnie nie widać, jeszcze płynie nim potok, ale jest kamienisty, więc myślę, że damy radę. Ale jest bajeczka, jedziemy sobie takim podjazdem potokowym. Miało już nie być żadnych takich atrakcji górsko-kamienistych, a tu jednak.
jaki mamy piękny dowód, że Land Rover nie wyszedł. No idzie, pójdę go. Wyszedł! No, zwracam honor po prostu piczką z Land Roveru. No i kolejna niespodzianka. Jest grubo, to nie spodziewałem się na koniec. To przesuniemy, a to drugie chyba przerżniemy, nie? Dobra. Nie będę tu nagrywał, bo musimy zrobić robotę. Kolejne tematy do ogarnięcia. Tu? A jest się gdzie ciągać. Nasza kolej. Jak można zauważyć, jazda na skróty nie zawsze się opłaca. W tym przypadku zamiast skrócić naszą podróż o 2 godziny, wydłużamy ją o prawie 4. Za to zyskujemy kawał terenowej przygody. Na szczęście bez żadnych strat. Wreszcie przyszedł czas na zrealizowanie ostatniego punktu tego wyjazdu. Słynnej trasy transfogarskiej, wznoszącej się nieco ponad 2000 metrów nad poziom morza. I had no real good need for a band-aid fix. I had no real good need. Dojechaliśmy na szczyt Transfagarskiej. Dziewczyny, jak wrażenia? Jak się jechało? Jechało się fajnie, w sumie dosyć szybko tutaj wyjechaliśmy. Myślałam, że to będzie Szybko, dłużej no. trwało. I auto lepiej domagało też tutaj po tych zakrętach. No tutaj pochwała dla Land Rovera, naprawdę dzisiaj szedł dobrym tempem. Winkle wyglądają tak. Wyjechaliśmy sobie tutaj. I rzeczywiście nie jechaliśmy jakoś mega długo, trochę może ponad pół godziny nam zeszło, więc czasowo to gładziutko. No dobra, to lecimy z taką subiektywną opinią na temat Transfagarskiej. Generalnie Transalpina chyba dużo nam bardziej ale siadła. Wiesz co, mi się wydaje, że takie wrażenie jest dlatego, że no my jeździmy po tych połoninach, no to dla nas taki, że wyjeżdżamy w górę, no to nie robi jakiegoś wrażenia, nie? No dokładnie, ale tak ani widokowo nie było tak ten przyjemnie, klimat był ani fajny. droga nie była tak wyjątkowa, dużo było w lesie, no inaczej to jest, zdjęcia inaczej to oddają, rzeczywistość inaczej, natomiast co, trzeba być, nie? No pewnie, Trzeba nie, bo ładnie być. jest, to nie, że jest jakoś słabo, tylko jakby porównywać te dwie, no to Transalpina, Ale na Transalpinę w sumie jeszcze bym chętnie wrócił, jak będę następnym razem no. na wyprawie, a na Transfogarską Nie byliśmy i fajnie było, Też z wystarczy Transalpiny jeden raz. więcej takich dróg odchodzi, że można sobie gdzieś na jakąś połoninę zjechać, nie? Tutaj nie ma takich. Nie no, dokładnie, zresztą my działaliśmy w ogóle w rejonie Transalpiny, a tutaj przyjechaliśmy specjalnie, parę godzin jechaliśmy, prawie 3 godziny po to, żeby to taką mega dramatyczną drogą, znaczy no dla terenówek była ok, natomiast osobówką absolutnie nieprzejezdną i jechaliśmy 3 godziny po takich szutrach, po to, żeby tutaj sobie wyjechać, zobaczyć, no i mamy to odhaczone. No cóż, nasza 7-dniowa przygoda w Rumunii dobiega końca. Przyszedł czas na kilka słów od nas w ramach podsumowania tej pięknej wyprawy. Przejechaliśmy w sumie w 5 dni, tak? 5 dni.
Ponad 600 km w terenie, bo tu jechaliśmy koło 700. No i tak myślę, że fajnie by było, jakby każdy parę słów powiedział, jakie były wrażenia, jak mu się podobało. To ja może zaczynając od siebie, uważam wyprawę za mega udaną. Po pierwsze, fajnie się zgraliśmy ekipowo. Pewnie większość osób tego nie wie, natomiast no my z Karolem też już beczkę soli razem zjedliśmy. Znamy się z kilkanaście lat i dużo razem pojeździliśmy. Także jakby spodziewaliśmy się, że będzie mega fajnie, super się dogadaliśmy. Ja jestem w szoku samochodów, jestem naprawdę zaskoczony, że nic nas nie było jakichś takich przeciwieństw w terenie, które gdzieś tam nas zatrzymały. Pogoda nam się udała, towarzystwo no, najcudowniejsze. Także myślę, że naprawdę było fajnie. No i tak to wygląda. To może dziewczyny coś opowiedzą, co im się najbardziej podobało albo co je zaskoczyło. A jakie wrażenia, Asia, no? Generalnie nie spodziewałam się aż takiej odsłony Rumunii, bo parę lat temu byłam tutaj przejazdem i jakby nie wspominam tego za dobrze. Raczej miałam w głowie ten stereotyp, że jest bardzo brudno, jest dużo psów, jest bardzo niebezpiecznie, ten krajobraz, że jest bardzo brzydki, tak krótko mówiąc. Natomiast po pierwszym już dniu, jak tu przyjechaliśmy, no to się bardzo zaskoczyłam, bo góry, te widoki, no naprawdę super. Także Paola, na plus. ty co sądzisz o wyjeździe? Znaczy ja podobnie, bo też byłam nastawiona tak jak większość osób, że w Rumunii jest trochę niebezpiecznie i trzeba przede wszystkim uważać na ludzi, a tak naprawdę nawet ludzie po drodze nam machali i byli bardzo sympatyczni, czy też właśnie w restauracji próbowali z nami jakoś rozmawiać. I na pewno co mnie zaskoczyło to, że to jest taka nasza pierwsza przygoda z namiotami na dachu i no jest super w nich wygoda, w sensie normalnie się tutaj wysypiamy, normalnie nie mamy takiego stresu związanego z tym, że jesteśmy na ziemi, bo jednak na aucie jest duży taki komfort psychiczny, jak się jednak nie śpi tak całkowicie na ziemi. No a tak to pod względem towarzystwa bardzo jestem zadowolona. Nie, no bardzo fajnie jest. Może nam jeszcze Karol coś powie. No słuchajcie, najważniejsze na koniec. No co mam więcej powiedzieć, no ja jestem zaskoczony, że tu są takie możliwości działania, bo jest to niesamowite. No sami jesteśmy z gór i chodzimy po tych górach, jeździmy na nartach. Na nartach już są duże ograniczenia, bo jakby no jest ten park narodowy, jest dużo więcej jakby ludzi ogólnie na dużo mniejszym obszarze, a tutaj nikt nie robi problemu, że tutaj wjeżdżamy samochodami, rozbijamy się gdziekolwiek, ludzie są bardzo serdeczni dla nas, machają to, co wcześniej Ola mówiła też. No ja jestem mega w szoku, jakby przerosło to moje jakieś najśmielsze oczekiwania, bo oglądając jakieś filmy na YouTubie, no to totalnie to nie oddaje tego, jak tu jest naprawdę i jak tu można działać, nie? Więc mam nadzieję, że ten film jakoś też zainspiruje innych do robienia takich rzeczy, bo jest to naprawdę mega fajna przygoda. Od siebie dodam jeszcze, bo pewnie sporo pytań pojawi się w tym temacie, że niestety nie mogę podać tras, którymi poruszaliśmy się po Rumunii. Zawdzięczamy je pewnej osobie, której bardzo chcielibyśmy podziękować. Jak już mówiłem, Rumunia przerosła nasze oczekiwania i chciałbym zaznaczyć, że to dopiero początek naszych przygód. Na kolejną wyprawę wyruszamy niebawem. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że to, co tutaj zobaczyliście, zainspiruje Was do robienia podobnych rzeczy na mniejszą lub większą skalę. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!